Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. Witam wszystkich bardzo serdecznie na następnym odcinku No Comment, kolejnym odcinku No Comment. Oglądacie nas w sobotę, my to nagrywamy w czwartek. No i dzisiaj będziemy rozmawiać z Łukaszem Żeligowskim i Kamilem Żyndą na temat analizy, przepowiadania przyszłości. I flamastrów, mazaczków i tym podobnych. Tak jest, i wróżbita Maciej dzisiaj nas na pewno ogląda i da nam jakieś wytyczne, pewnie parapsychologicznie. A z drugiej strony może też rozwiejemy trochę ten mit, który wytworzył się wokół nas, że naśmiewamy się z analizy technicznej. Wcale tak nie jest, po prostu czasami mamy wisielczy humor, gdy nasze prognozy i nasze wyliczenia, czy osób, których znamy, nie powiodły się i wtedy może czasami sobie z tego żartujemy, ale pamiętajcie, trzeba zachować pewien dystans, nikt nie ma szklanej kuli. Przyszłości w 100% przewidzieć się nie da. No i jeszcze jedna ważna rzecz, to co będziemy tutaj mówili, niech nikt z Was nie traktuje jako porady inwestycyjnej, czy jakiegoś takiego twardego sposobu na to, żeby zarobić pieniądze. To nie jest takie proste, nie da się w pewny sposób przewidzieć przyszłości. My dzisiaj podzielimy się przede wszystkim podstawami dotyczącymi analizy technicznej. Porozmawiamy na temat tego, skąd bierzemy nasz optymizm dotyczący ceny Bitcoina i porozmawiamy o kilku dobrych lub mniej dobrych modelach przewidywania ceny i powiemy Wam, dlaczego uważamy, że akurat te wykresy są ważne i są potrzebne do tego, żeby mieć je w głowie, jak będziemy podejmowali decyzję o kupnie lub sprzedaży kryptowalut. Tak, no każdy powinien przede wszystkim przeanalizować, zrobić własny research i przeanalizować sytuację we własnym zakresie. Nie można polegać na analizach innych osób. No najważniejsze jest, żeby być pewnym tego, co się robi i świadomym tego, co się robi. Na rynkach finansowych niezbędne. Tak, dzisiaj jak widzicie mamy ze sobą pomoce naukowe. Po prostu temat nie jest trywialny. Nie chcemy tutaj udawać, że wszystko znamy na pamięć, wiemy o co chodzi i jesteśmy ekspertami. Raczej mamy poczucie tego, że wiemy, że nic nie wiemy. To jest ten moment, w którym człowiek już wie, jak szeroki, jak olbrzymi jest materiał do zgłębienia. No i przede wszystkim, jak wiele różnych opcji, możliwości i to nie jest tak, że ktoś ma magiczną różdżkę i naprawdę przewidzi. Może tym razem ja zacznę od pytania. Powiedz mi, co to jest tak naprawdę analiza techniczna? No, analiza techniczna to jest przyjęcie założeń na podstawie przeszłych zmian cen, jak może się cena danego aktywa zachowywać się w przyszłości. Czyli bierzemy podstawowe zasady analizy technicznej są takie, że rynek dyskontuje wszystko, co się dzieje na rynku, czyli cena wpływa na sytuację danego aktywa. Czyli nie ma sensu patrzeć na otoczenie, nie ma sensu patrzeć na analizę fundamentalną. Tak, bo tutaj musimy jeszcze powiedzieć, że no, dwie są zasadnicze rodzaje analizy. No, pierwsza analiza to jest analiza fundamentalna, tak jak powiedziałeś, gdzie bierze się bardzo dużo czynników, jakie mogą mieć wpływ na cenę danego aktywa, czyli sytuację mikro, makroekonomiczną. Jeżeli to jest spółka giełdowa, no to ostatnie raporty giełdowe. Jeżeli to jest jakaś kryptowaluta, to specyfikacja techniczna tej kryptowaluty, ile jest na rynku tej kryptowaluty, jaka część tej kryptowaluty jest w posiadaniu zespołu, wydawana na marketing. No to ma duży wpływ na ogólnie tokenomię całego. Mówimy teraz w tym przypadku o kryptowalutach, czyli ma duży wpływ na całość, jak będzie się zachowywała ta na rynku sytuacja z danym aktywem. A w analizie technicznej bierzemy pod uwagę tylko przeszłe zachowanie ceny i trzy takie główne właśnie rzeczy, które mogą wpłynąć na to, czyli cena rynkowa ma największy wpływ. Oprócz tego, że cena zawsze porusza się w trendzie, no i historia się powtarza. Czyli jest to, że zakładamy, że to, co wydarzyło się w przyszłości, powtórzy się w przyszłości. To są podstawowe trzy założenia analizy technicznej. No i na podstawie wykresów, które wyznacza cena na rynku, możemy przewidzieć, jaki będzie trend. No, trend jest dla nas najważniejszy, tak? No, zasada główna jest taka inwestycyjna, żeby nie walczyć z trendem, tak? Czyli jeżeli dane aktywo długoterminowo idzie w jakimś kierunku, no to znaczy, że no nie ma sensu grać przeciwko temu trendowi.
Z tego co wiem, gdy robiona jest analiza techniczna, to dokonuje się pewnego takiego rozpoznania, albo może inaczej. Jak patrzymy na analizę techniczną, czyli patrzymy na wykres ceny i generalnie ten wykres ceny możemy patrzeć na niego na wiele różnych sposobów, ale dwa takie są najważniejsze. Albo możemy patrzeć na po prostu wykres taki liniowy ceny i wtedy doszukujemy się tam jakichś formacji, jakiegoś rodzaju kształtów. Czy to jest jedno spojrzenie, a drugie, gdy patrzymy na wykres tak zwany świecowy. Wykres świecowy, przypomnę, to jest taki wykres, gdzie cena nie jest traktowana jako punkt, no bo świeca mówi o pewnym okresie, w którym jest badana cena, na przykład godzinowe. Godzinowy wykres świecowy to oznacza, że pojedynczy prostokąt, który jest rysowany, to jest obszar czasu 1 godziny i ten wykres składa się z 3 elementów. Jeden to jest prostokąt i prostokąt nam mówi o tym, jaka była cena na otwarcie godziny i jaka była cena na zamknięcie godziny. Jeżeli prostokąt ma kolor zielony, to znaczy, że dolna część to jest otwarcie godziny, górna zamknięcie godziny. Plus, jeżeli czerwony, to odwrotnie, to górny jest początek godziny, a dolny jest koniec godziny, no bo kolor mówi o tym, czy cena w czasie tej godziny wzrosła, czy spadła. Dodatkowo są takie kreski, które nazywamy knotami i może być knot skierowany do góry, albo knot skierowany na dół, albo oba mogą być te knoty i one mówią o maksymalnej cenie i minimalnej cenie w czasie tej godziny. Tak. Dodatkowo wersja rozszerzona, rzadko w tej chwili stosowana, jeszcze mówi o tym, że grubość tego prostokąta oznacza wolumen, jaki był w czasie tej godziny przeprowadzonych transakcji. To też czasami jest odczytywane. No i może na razie skupmy się na tych świecowych rysunkach. Analiza techniczna doszukuje się tam, czy nazywa, może to tak będzie lepiej powiedziane, nazywa niektóre te prostokąty w taki bardzo charakterystyczny, wyglądające w charakterystyczny sposób, rozpoznaje je i mówi o tym, że to zwiastuje jakieś zachowanie. Jakie widzimy te nazwy? To będziemy używali polskich nazw, chociaż ja jestem zwolennikiem angielskich, ale będziemy używali polskich. Wiem, że istnieje kilka różnych nazw polskich na niektóre anglo-angielskie, ale użyjemy jednego, nie będziemy tutaj wchodzili w szczegóły językowe, nie jesteśmy, jak to się mówi, nazi grammar, tak. Po prostu zaproponujemy jakieś nazwy, ale to nie jest tak, że to są jedyne słuszne. Tak, no takie najważniejsze formacje świecowe to doji, szpulka, młot, spadająca gwiazda i formacje objęcia. Okej, dobra. Jak wygląda doji? Doji to jest świeca, która nie posiada korpusu, albo korpus jej jest bardzo mały. Czyli to oznacza, że cena otwarcia i zamknięcia jest prawie taka sama. Tak. Dokładnie tak. Cena otwarcia i zamknięcia są bardzo zbliżone albo takie same. Przypomina wyglądem krzyżyk i sygnalizuje nam utratę siły trendu lub potencjalne odwrócenie trendu. Czyli cena w czasie godziny poruszała się w jakimś wąskim zakresie i rozpoczęła i skończyła na tym samym mniej więcej poziomie. W ciągu godziny owszem były może jakieś do góry, czyli mamy knot skierowany do góry, mamy knot skierowany w dół, no i wtedy faktycznie ta świeca wygląda tak jak po prostu znak plusa. Tak, i odzwierciedla niezdecydowanie rynku towarzyszące końcowi trendu, który albo zwyżkowego, albo zniżkowego. No i tutaj rada taka, którą analiza techniczna przewiduje w tym momencie, jeżeli się widzi taką świecę, to jest dobrze jest poczekać na potwierdzenie tej zmiany, zanim otworzymy pozycję. Okej, czyli widzimy gwiazdkę, znaczy nic nie róbmy, poczekajmy, bo rynek nie zdecydował, co się stanie. Tak jest. Druga to szpulka, czyli świeca podobna do doji, jednak charakteryzuje się tym, że są krótkie cienie, czyli krótkie te bardzo knoty. Czyli bardziej pozioma kreska znak minusa niż krzyżyk. Tak jest. I tutaj podobnie jak doji, szpulki występują dość często parami. Czyli mamy 2 pary szpulek, tak? Tak. Okay. I co to znaczy? Podobnie jak doji, niezdecydowanie. Dokładnie tak. Okay.
Młot. Następna formacja. Niech czyli- zgadnę. To wygląda tak, że mamy prostokąt nie za gruby, ale spory knot skierowany w dół. I wtedy to faktycznie wygląda jak taki młotek. Tak jest. I tu to pojawia się zazwyczaj pod koniec trendu spadkowego. I tak jak powiedziałeś, świeca ta ma długi dolny cień i niewielki korpus. I to jest różnica między ceną otwarcia i zamknięcia. Okej. Młoty sygnalizują wyczerpanie potencjału sprzedających i możliwość wzrostu kursów. Okej, czyli cena zaczęła się na jakimś poziomie, w czasie danej godziny bardzo mocno spadła, ale z powrotem wróciła na swój poziom, nie notując za bardzo wzrostów, czyli nie mamy tego knota skierowanego, czy cienia skierowanego do góry. Tak jest. Kolejna formacja, spadająca gwiazda i to jest przeciwieństwo młota. Ona się pojawia pod koniec trendu wzrostowego i sugeruje wyczerpanie potencjału kupujących. I ta spadająca gwiazda ma długi górny cień, czyli knot i niewielki korpus znajdujący się u dołu tej świecy. Super, mamy fajne nazwy, możemy mówić już do ludzi w bardzo prosty sposób, używając haseł, które osoby znające analizę techniczną będą wiedziały, o co chodzi, Tak. a osoby postronne nie bardzo. Będziemy mogli mówić, no, widzieliśmy niestety doji, ale spadająca gwiazda sugeruje, że jednak mamy odwrócenie trendu. Boimy się, żebyśmy nie zobaczyli młota, tak? Tak jest. Bo to jak gramy krótko, to młota lepiej nie widzieć. No Tak i jest. wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ci, co mają wiedzieć, a ci, co nie, to nie. No Tak. ogólnie chodzi o to w gruncie rzeczy, żeby wyznaczyć trend, tak? Czyli kierunek, w którym będzie się rozwijał rynek. No, są trzy możliwości. Jeżeli kupujący mają przewagę, no to wtedy mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Jeżeli sprzedający mają przewagę, no to wtedy mamy do czynienia z trendem spadkowym. No albo jeżeli jest tak zwany boczniak, no to te siły rynkowe się równoważą I cena idzie cena poziomem. idzie bokiem. Tak? Czyli praktycznie to, co mamy teraz na rynku kryptowalut. Tak. Obraca się, porusza się w jakimś zakresie góra-dół, ale tak średnio zostaje w tym samym momencie. Dokładnie. Wtedy mówimy o tym, że cena porusza się w jakimś kanale, to znaczy, że rośnie do jakiegoś poziomu, potem spada do jakiegoś poziomu i znowu rośnie do zbliżonego poziomu i spada do zbliżonego poziomu, więc mamy cały czas cenę zamkniętą w takiej jakiejś wąskiej przestrzeni. Powiedz, a jak patrzymy na wykres w takiej perspektywie czasu, nie na słupki godzinowe, nie na wykres świecowy, tylko patrzymy na wykres taki bardziej liniowy, to tam również doszukujemy się różnego rodzaju formacji. No to tutaj już jest bardzo dużo formacji. No i one wskazują na dwie rzeczy, tak? Czyli czy będzie kontynuacja trendu, czy będzie zmiana trendu. No bo jeżeli mamy trend, który utrzymuje się na przykład wzrostowo, no to na podstawie tych formacji możemy uzyskać informację, czy ten trend dalej będzie wzrastał, czy zapowiada się to, że może nastąpić zmiana trendu i będzie zaczynała cena iść w drugą stronę, tak? Okay. Może wiem, że tych formacji jest cała masa. Bardzo dużo. Może powiedzmy na razie o dwóch, bo one mi się bardzo podobają. Double bottom, czyli double top, czyli podwójny szczyt. Tak. Co to oznacza? No to formacja wygląda tak, jak powiedziałeś, jak podwójny szczyt. Czyli mamy wtedy, będą tutaj wykresy pokazane podczas tego, jak my rozmawiamy, no to przedstawimy to jeszcze wizualnie. Ja powiem, jak to wygląda od strony takiej teoretycznej. Czyli podwójny szczyt ma kształt litery M, a podwójne dno przypomina literę W. Czyli mamy albo w ten sposób ułożony wykres, albo w drugą stronę są ramiona, w dół. I tu teraz widzicie obrazki. Tak. Ich rozpoznanie wymaga doświadczenia w analizie wykresów. Mniej mało doświadczeni inwestorzy mogą tutaj popełniać błędy. No i podczas kształtowania się tej formacji ceny gwałtownie wzrastają przy rosnącym wolumenie, po czym ma miejsce równie szybka zniżka, której towarzyszy spadek wolumenu. Okay. A inna, która dla mnie jest szalenie zabawna, to jest head and shoulders, czyli ramiona i głowa. Formacja głowy i ramion. No to już jest bardziej skomplikowany trochę wykres, no ale to jest jedna z najbardziej wiarygodnych formacji historycznie, tak, które zapowiadają odwrócenie trendu. To składa się akurat z trzech elementów i tak jak właśnie powiedziałeś, no to trzy elementy, dwa ramiona i głowa, tak. Czyli w trendzie wzrostowym w pierwszej kolejności tworzy się lewe ramię, później przy wzrastającym wolumenie ceny osiągają jakiś tam poziom, następnie ma miejsce korekta, której towarzyszy zmieniający się wolumen obrotów. Po osiągnięciu dołka następuje odbicie i przy ponownie rosnących obrotach ceny osiągają szczyt, czyli to jest głowa
jednak obroty nie osiągają poziomu, jaki miały przy kształtowaniu się pierwszego szczytu i spadają do punktu D, czyli mamy kolejny dołek, tak? I znajdują się na poziomie niższym niż szczyt lewego ramienia. Okay. Zazwyczaj cena jest blisko tych poziomu właśnie tego lewego ramienia, tak? W kolejnym etapie ceny wzrastają do szczytu kolejnego, drugiego ramienia przy jeszcze niższym wolumenie niż przy formowaniu się ramienia oraz głowy. Ojejku. Tak. Strasznie skomplikowane. No Cieszę się, że widzicie tak, to na rysunku, bo to łatwiej tak jest. I to jest sobie skomplikowana zobrazować. formacja, no ale tak jak tutaj można się dowiedzieć, no to jest jedna z najbardziej wiarygodnych. Tak, jest trudne do odczytania, ale jedna z najbardziej wiarygodnych. No i tutaj co jeszcze można dodać? No jest dużo naprawdę różnych formacji, które przedstawiają, na przykład no tu mówimy o odwróceniu trendu, czyli podwójny szczyt i podwójne dno, potrójny szczyt, potrójne dno, zaokrąglony szczyt i zaokrąglone dno, wachlarz odwrócony wachlarza i V albo odwrócenie V, tak? I to są formacje odwrócenia trendu, ale mamy też formacje kontynuacji trendu. I to są formacje takie jak prostokąt i kwadrant, flaga, chorągiewka, klin, diament, trójkąt, tak? Przedstawimy poglądowo te trendy, jak wyglądają wizualnie, no ale tutaj myślę, że no, szkoda czasu, żebyśmy teraz każdą z tych formacji omawiali. No tym bardziej, że to nie jest przedmiot naszego tutaj dzisiejszego no comment. Chcemy tylko pokazać Wam jakieś podstawy i to, w jakim kierunku można iść. Zachęcamy do tego, żebyście sami zgłębiali tą wiedzę. Chciałbym, żebyśmy teraz skupili się na tym, co jest czy bardzo takie popularne, na prognozach, jakie mamy i jak te prognozy są robione. Ja powiem, że niedawno taka grupa finansowa Standard Chartered opublikowała kolejny raport dotyczący Bitcoina. Kolejny, ponieważ oni dosyć regularnie publikują swoje analizy. W maju 2023 roku prognozowali cenę na poziomie $100,000 do końca 2024 roku, a teraz to było w połowie lipca opublikowany raport. Ważne, że to był raport tworzony przed wynikiem tego sporu SEC versus Ripple, który dosyć znacząco mógł wpłynąć na ten raport, ale raport poprawił swoje prognozy. W tym raporcie fachowcy, nie było fachowcy, podnieśli wycenę do $120,000 na koniec 2024 roku i pokusili się o prognozę, że do końca tego roku ta cena Bitcoina wzrośnie do $50,000. Co ciekawe, czym motywowali tą zmianę? To jest bardzo ciekawe, bo oni przede wszystkim motywowali tym, że górnicy mają w tej chwili bardzo istotny wpływ na cenę Bitcoina. No bo pamiętajmy, większość popytu, czy cała podaż Bitcoina pochodzi od górników. Oni wydobywają tego Bitcoina, teraz dostają cały czas 6,25 Bitcoina co mniej więcej 10 minut, wchodzi na rynek. No i teraz co się dzieje z tym Bitcoinem? No i górnicy generalnie w tej chwili muszą praktycznie całość swojego urobku sprzedać, żeby pokryć koszty wydobycia. No i pojawia się pytanie, a co się stanie, jak cena wzrośnie? Więc jak cena wzrośnie, to górnicy przestaną sprzedawać cały swój urobek, czyli zmniejszą podaż. Dodatkowo w przyszłym roku przecież mamy 220 dni. Tak, mniej więcej w marcu 2024 roku będziemy mieli halving, czyli podaż zmniejszy się o połowę do 3,125 Bitcoina. To spowoduje, że naprawdę ta podaż zostanie dramatycznie zmniejszona, no i może się okazać, że w ten sposób jakby zmniejszając podaż na pewno spowodujemy wzrosty cenowe. Zresztą historia pokazuje, że dokładnie czysto teoretycznie cena powinna wzrosnąć o połowę. Co najmniej, znaczy dwukrotnie powinna cena wzrosnąć, żeby dalej górnikom się opłacało. No więc to jest oczywiście jeden z podstawowych czynników, który wpływa na cenę Bitcoina.
o tym raporcie Standard Chartered można byłoby dużo mówić, bo on jest dosyć długi. Nie będziemy się na nim w tej chwili mocno skupiać. Ważne jest to, że autorzy zauważyli prostą zależność. Jeżeli górnicy w tej chwili sprzedają przy wycenie $30,000, sprzedają 80-90% swojego urobku, czyli praktycznie wszystko, żeby pokryć koszty, to jeżeli cena wzrośnie do 50-60 tysięcy dolarów, to się okaże, że oni sprzedają już tylko 30-40%. Czyli zamiast sprzedawać powiedzmy 6 bitcoinów co 10 minut, będą mogli sprzedawać 3. Dokładnie. I to spowoduje, że naprawdę będzie ta podaż przed halvingiem już obniżona. Druga rzecz, która wpływa na cenę Bitcoina, są oczywiście takie duże wydarzenia. Tutaj odchodzimy troszeczkę od analizy technicznej, patrzymy na to, co może się bardziej wydarzyć. fundamentalnie można Tak, powiedzieć, fundamentalnie patrzymy. Zwracam uwagę na jeden bardzo istotny czynnik, o którym wiele razy już mówiliśmy, ale przy tej rozmowie nie możemy go pominąć, no to jest oczywiście ETF. ETF-y spotowe na Bitcoinie, czyli takie instrumenty finansowe, które pozwolą instytucjom, które angażują się tylko i wyłącznie w instrumenty giełdowe, na otworzenie swojej ekspozycji na Bitcoina. Wiemy z wielu badań, już potwierdzonych przez bardzo wiele instytucji finansowych, wiemy, że zainteresowanie jest w tej chwili gigantyczne. Te instytucje chcą bardzo mocno inwestować w Bitcoina, nie mogą tego w tej chwili robić, ponieważ w ramach swoich regulaminów czy procesów działania są ograniczone tylko i wyłącznie do instrumentów giełdowych. No i tutaj taki ETF giełdowy ETF bitcoinowy będzie jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Wiele firm złożyło wnioski o ETF-y. Tutaj ważna rzecz, do tej pory wszystkie były odrzucone, ale teraz po tym jak BlackRock złożył swój wniosek o ETF, to analitycy podnieśli szanse na pozytywne rozpatrzenie tych wniosków z 90%, znaczy ci najbardziej optymistyczni mówią o 95 albo 90% szansie na zatwierdzenie. Znaczy najbardziej optymistyczni mówią, że SEC nie ma wyboru, musi zatwierdzić. To jest kwestia czasu. To jest kwestia czasu, tylko kiedy. Tak. Ale powiedzmy, że ci, którzy są tacy bardziej konserwatywni, mówią 90-95%. Najniższy taki pułap, jaki widziałem u jednego z analityków, bodajże w CNBC, on powiedział o 65%, a to jest bardzo dużo. To oznacza, że raczej stawia, że tak, nie? Niż nie. No i teraz SEC może czekać maksymalnie czas, jaki SEC ma na odpowiedź. Jak zastosuje wszystkie możliwe opóźnienia, to jest 240 dni. Pierwszy ETF został złożony przez ARK Investment i ten ETF, oni mają czas do stycznia. Czyli najpóźniej w styczniu usłyszymy o tym, czy tak, czy nie. A cała reszta firm złożyła mniej więcej w tym samym czasie. Zaraz po tym, jak BlackRock złożył, tak, to oni natychmast też złożyli swoje i to jest termin, upływa gdzieś w marcu, czyli w okolicach halvingu. Więc to na pewno wpłynie na cenę Bitcoina. No i teraz możemy sobie powiedzieć, ok, mamy jakieś analizy takie techniczne tam na wykres, mamy analizy fundamentalne, ale ja uważam, że mamy jeszcze jedno podejście. Jeszcze jedno podejście, które polega po prostu na prognozowaniu ceny w oparciu, tak jak analiza techniczna, o poprzednie wydarzenia, czyli na podstawie historycznych wartości, ale nie patrzymy szczegółowo, nie patrzymy na jakieś formacje, nie patrzymy, jakaś mucha mi lata, nie patrzymy na formacje, tylko patrzymy na długi okres czasu i na średnie. To jest jeden z elementów, który warto... Uparta mucha. Warto rozważyć. I uzasadnienie, dlaczego warto na nie patrzeć, niech będzie choćby to, że nie kto inny, a sam szef MicroStrategy, czyli Michael Saylor, w swoich wielu wypowiedziach mówi o tym, ja polegam tylko na jednym wykresie. Jeden wykres mnie interesuje i to jest coś, co się nazywa średnią kroczącą. Zaraz wyjaśnimy, co to jest, ale on mówi,
4-letnia średnia krocząca. Dlaczego 4-letnia? Ponieważ 4 lata to jest cykl Bitcoina, więc ona pokrywa w sobie ten cykl Bitcoina. No i teraz możemy zobaczyć sobie tę średnią kroczącą, 4-letnią. Ja sobie tutaj też odpalę na komputerze, żeby widzieć to, co wy. Co to jest średnia krocząca? Średnia krocząca to jest średnia ceny z okresu, w tym wypadku 4-letniego. Czyli jeżeli chcemy dzisiejszą wartość tego wskaźnika ustalić, to patrzymy na średnią cenę z ostatnich 4 lat. I czyli sumujemy te wszystkie ceny i dzielimy przez tam 1458 i mamy wartość, którą obrazujemy. No i to jest ta średnia krocząca ma jedną bardzo ciekawą właściwość. Ona nigdy nie spadała. Ta krzywa, jak to matematycy mówią, jest monotoniczna, rosnąca, ponieważ nie mamy okresu spadku. Są trochę gwałtowniejsze wzrosty, są trochę spowolnienia, gdzie mamy wypłaszczenie tego wykresu, ale nie mamy spadku. Co więcej, zbliżanie się wartości, tak jak teraz to widzicie na obrazku, zbliżanie się aktualnego kursu do wartości średniej kroczącej zawsze zapowiadało następne wzrosty. Czyli jak tylko cena bieżąca zbliżała się do tej średniej 4-letniej, to oznaczało, że zaraz będziemy wchodzili w strefę wielkich wzrostów i będziemy mieli silne wzrosty. Można powiedzieć, że zawsze to przecięcie się ze średnią tą 4-letnią zwiastowało dołki. Oczywiście ostatnie lata były troszeczkę zaburzone. Myślę, że mieliśmy zbyt wiele czarnych łabędzi i dlatego... To jest czarny łabędź, to takie zdarzenie, którego nie można przewidzieć. Tak, czarny łabędź, wielkie wydarzenie, którego nie można przewidzieć, a które dzieje się właśnie wtedy, gdy nikt się tego nie spodziewa. Tak. Mówię oczywiście o najpopularniejszej chorobie wszechświata i mówię oczywiście o kryzysie na rynku finansowym, bankowym. To jest to, czego w tej chwili doświadczamy, ale jak widzicie, w tej chwili już jesteśmy delikatnie nad wartością tej średniej kroczącej, no i definitywnie widać, że jeżeli sytuacja się powtórzy, a przypomnę, Mark Twain mówił o tym, że historia co prawda się nie powtarza, ale się rymuje, no to jesteśmy przed wielkimi wzrostami. No i tutaj mamy, jeżeli już mówimy o średnich kroczących, to tu też mamy jakieś formacje, które się kształtują, czyli przecinanie się różnych średnich kroczących. Dokładnie, czyli jeżeli mamy średnią kroczącą na przykład 100-dniową i 20-dniową, no to mówimy tak, mamy średnią, która pokazuje nam, ta 20-dniowa to jest takie uśrednienie ceny, żeby nie patrzeć na dzienne jakieś tam zawirowania wynikające z dnia tygodnia czy z czegoś, tylko możemy 20 dni, no to jest taki wystarczająco duży okres, żeby ściąć niepotrzebne górki i dołki i taką dłuższą, na przykład 200-dniową albo nie 200-dniową. No i wtedy możemy zacząć mówić o tym, że coś dziwnego się dzieje, gdy te średnie się przecinają. Tak, są albo krzyż śmierci, albo złoty krzyż pojawia się. No to jeżeli już mówimy o średnich kroczących, no to możemy też wywnioskować na podstawie tych średnich kroczących, na przykład 200 i 50-dniowych, jak będzie rynek się zachowywał, jakie są predykcje, czy będzie rynek niedźwiedzi, czy rynek byczy. Tutaj mamy dwie formacje, które się mogą to pokazać, czyli krzyż śmierci i złoty krzyż. Okay, czyli mówimy o dwóch średnich kroczących. Jedna, która jest krótkoterminowa, która obcina nam dzienne jakieś wahania ceny, jakieś niepotrzebne szczyty czy dołki, a druga średnia krocząca, która jest z długiego okresu czasu, która raczej ma pokazywać trend. Nie jest tak długa jak 4-letnia, raczej mówimy tutaj o 200-300-dniowych średnich kroczących, tych długich i na przykład 10-20-dniowych, czasami nawet 50-dniowych, ale raczej 20-dniowa to jest najpopularniejsza, jako ta, która pokazuje bieżącą sytuację na rynku. No i teraz mamy faktycznie sytuację, że średnia krocząca, ta krótsza, na przykład 20-dniowa, przecina się z tą dłuższoterminową. Zacznijmy od tego, że krótsza była powyżej tej dłuższej i spada tak, że przecina tą dłuższą terminową od góry. Co no to i wtedy znaczy? pojawia się krzyż śmierci, czyli mamy zapowiedź rynku niedźwiedziego. Tak. A krzyż złoty to jest wtedy, gdy ta krótszy terminowa jest poniżej długoterminowej i przecina od dołu. Dłuższą od dołu. I wtedy to jest zapowiedź dużych wzrostów. Okay.
zwracam uwagę dla tych wszystkich, którzy skrupulatnie teraz śledzą nasz tutaj program, że jest to sytuacja odwrotna od tej, której mówiliśmy w przypadku średniej czteroletniej. Przy średniej czteroletniej mamy bardzo krótką terminowo średnią kroczącą, czyli jednodniową, czyli bieżącą cenę i bardzo długą, czyli czteroletnią. I tam jest mowa o tym, że jeżeli ta krótko dotyka, a może nawet czasem przebija tą długoterminową, to świadczyć to będzie o wzrostach. Jak to zwykle mówią, jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie nie. No więc widzicie, że to wcale nie jest takie proste, ale myślę, że to po prostu wynika z tego, że mamy tutaj do czynienia w tej czteroletniej z ekstremalną sytuacją. Mamy czteroletnią średnią kroczącą, czyli 1000 prawie 500 dni i krótkoterminową średnią kroczącą, czyli jednodniową, stąd inna interpretacja tych formacji. Teraz może przejdziemy do tych, myślę, najbardziej ciekawych i najmocniejszych wykresów, o których przynajmniej my uważamy, że to jest faktycznie coś bardzo, bardzo cennego. Co więcej, muszę powiedzieć, że uważam, że te dwa wykresy, o których powiem, one są popularne, ale jednak do nich docieramy dopiero po jakimś czasie, gdy zdobywamy pewną wiedzę, więc szczególnie dla Was, którzy może nie jesteście długo na rynku, to ta informacja będzie ciekawa, chociaż niedawno rozmawiałem z kimś, kto uważał, że jest długo na rynku, a nie wiedział ani o jednej, ani o drugiej średniej. Otóż mówimy tutaj cały czas o aktualnej cenie, o patrzeniu na aktualną cenę, ale przecież na rynku cena nie jest najważniejsza, bo cena, można powiedzieć, jest wypadkową popytu i podaży. A co gdybyśmy zaczęli silniej patrzeć na stronę podażową? Czyli mówimy nie zupełnie podażową tylko, ale połączyli to jakoś bardziej, skorelowali aktualną cenę z podażą. No i wtedy zaczynamy wchodzić w bardziej zaawansowane wykresy. Jednym z takich wykresów jest coś, co myślę, że teraz zobaczyliście na ekranie, czyli Puel Multiple, wskaźnik Puela. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, więc pozostanę przy angielskiej nazwie. Otóż mówimy tutaj o tym, że cena, jaka jest aktualnie, nie do końca jest wystarczającym wskaźnikiem. Należy uwzględnić jeszcze podaż, czyli to, ile dziennie tworzy się nowych bitcoinów średnio. Tu akurat jesteśmy w stanie bardzo dokładnie tą wartość oszacować. Więc żeby wyliczyć ten wskaźnik, bierzemy wartość dziennego urobku górników, czyli to, ile oni dostaną bitcoinów razy aktualna cena i dzielimy to przez średnią kroczącą, a jakże roczną z ostatniego roku tej wartości, czyli patrzymy, jak wartość dziennego urobku zmieniała się przez ostatni rok i bierzemy z tego średnią. I dzielimy te dwie wartości. I uzyskujemy liczbę, która waha się od zera prawie do najwyższe wartości osiągała w okolicach 12. To były początki Bitcoina, rok 2011. Tam były takie bardzo duże wartości, ale jak nałożymy ten wykres, i to jest to, co teraz widzicie, nałożymy ten wykres, to jest wykres pomarańczowy, z wykresem prezentującym cenę Bitcoina, to jest wykres czarny. Zwracam uwagę, że tutaj cena jest pokazana na skali logarytmicznej, czyli nie liniowej, ale że pojedynczy krok na skali jest o rząd wielkości, czyli mamy 1/10 dolara, $1, $10, 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy. To pozwala lepiej uchwycić cenę przy tak zmiennym aktywie, jakim jest Bitcoin. No i widzimy tutaj, że możemy, bazując na danych historycznych, wydzielić 3 strefy tego wskaźnika Puel. One mówią o tym, gdzie możemy spodziewać się dołków, a gdzie możemy spodziewać się szczytów i gdzie mamy strefę akumulacji, gdzie jest jeszcze dobrze kupować. Zwróćcie uwagę, w tej chwili jesteśmy dokładnie pośrodku ceny, znaczy ten wskaźnik jest pośrodku strefy tej białej kumulacji, no i można powiedzieć,
Co w takiej sytuacji trzeba robić? No po prostu kupować. Tak. Jak popatrzymy sobie na poprzednią sytuację, jaka miała miejsce, gdy ten wskaźnik był w tym sektorze, to cena bitcoina wynosiła $16,000, tak mniej więcej, żeby dosłownie parę miesięcy później wzrosnąć do 46-50 tysięcy dolarów. Jeszcze wcześniej, przed poprzednim szczytem, gdy mieliśmy tą wartość, to Bitcoin kosztował $8,000 i wzrósł w ciągu kilku miesięcy do $12,000. Jeszcze poprzedni sytuacja, gdy mieliśmy taką wartość, to Bitcoin kosztował, uwaga, $1,000, żeby już patrzę, to był marzec, na przykład marzec, kwiecień, maj 2017 roku, żeby już w grudniu, czyli po 6-7 miesiącach, osiągnąć cenę $14,000, czyli 14-krotny wzrost. Także widzimy, że ten wskaźnik, jak ma tą wartość, to wcale nie jest tak źle. Tak. To znaczy, raczej warto kupować. Oczywiście chcielibyśmy kupować w tych dolnych, w tej zielonej strefie. Mówiliśmy o tym, że warto, ale zwróćcie uwagę, że ta cena wcale nie była dużo niższa. Gdy ten wskaźnik był w najniższych swoich ostatnich poziomach, czyli w okolicach 0,5, to Bitcoin kosztował $17,000. Okej, połowę tego, co teraz. Tak. No ale dalej jest to bardzo atrakcyjna cena. To nie jest tak olbrzymia różnica, jak tu widać jakby na wykresie, jakby ta cena miała być już prawie nie wzrosnąć. Więc zobaczcie, ten wskaźnik przez bardzo wielu analityków jest uważany za taki, który do tej pory się nie pomylił. No i mamy jeszcze drugi wskaźnik. Tak, i to jest mój ulubiony wskaźnik. Uwielbiam o nim rozmawiać. Mówię o nim głównie dlatego, że po prostu rozumiem, jak on działa i zgadzam się z ideą tego działania. To jest mój faworyt, aczkolwiek przyjmuję na klatę, że on również jest tylko i wyłącznie pewną próbą zamodelowania ceny. Wcale nie oznacza, że jest prawdziwy. Tak. Mowa oczywiście o modelu Stock to Flow. Tak, Stock to Flow, który został wprowadzony przez człowieka, który podpisuje się pseudonimem Plan B. I w bardzo dużym uproszczeniu, ponieważ ten model został mocno już poprawiony przez tą osobę, chociaż nie wpłynęło to znacząco na jego przebieg, ale widzicie ten wykres w tej chwili na ekranach. On zakłada uwzględnienie podaży Bitcoina uwzględnia aktualną cenę i podaż Bitcoina, która jest dawana, oraz spodziewany supply, czyli podaż, dobrze mówię. Tak, czyli to, ile Bitcoina jest na giełdzie, na rynku, do tego, ile jest produkowane w tej chwili przez górników. Bardzo dokładne wartości mamy, wiemy, ile Bitcoina jest, wiemy, ile Bitcoina jest produkowane, to są ścisłe rzeczy i jesteśmy przewidzieć, co więcej, jak to będzie wyglądało w przyszłości, z dokładnością co do 1/1000 Bitcoina. Tak? Wiemy dokładnie. No i teraz popatrzmy sobie na ten cudowny wykres. Jak widzicie, tą linią pomarańczowo-żółtą jest pokazywany teoretyczny poziom ceny, jaki powinien być, który wskazuje ten wskaźnik. Natomiast tą taką grubszą kreską o zmiennych kolorach pokazywane jest, jak wyglądała faktyczna cena. Kolor na tej kresce grubszej mówi nam o tym, jak blisko do halvingu jesteśmy. I przechodzimy od czerwonego koloru, który to jest właśnie był halving, do niebieskiego, który mówi, za chwilkę będzie. Tak jest. No i zobaczcie, jak pięknie nam się tutaj to wszystko koreluje. Środek okresu halvingowego to zwykle są szczyty, a pomiędzy nimi zawsze mamy ciszę, pomiędzy nimi mamy nawet często spadki. I jak widzicie, ta cena Bitcoina praktycznie do roku 2021 nigdy na długo nie spadała poniżej prognozowanej ceny. Tak. Dopiero teraz mieliśmy sytuację, gdy coś dziwnego się stało. No i teraz można powiedzieć, ok, ciekawe, czy dobije. No, według tego wykresu jesteśmy mocno niedowartościowani. Wykres mówi nam o tym, że Bitcoin powinien kosztować jakieś $113
tysięcy $1000. bitcoinów, Dolarów. tysięcy dolarów, a kosztuje w tej chwili no około 30, Tak. czyli słabiutko. No słabiutko, tym bardziej, że no, według tego wykresu, jeżeli spojrzymy tak długoterminowo, no to w 2025 powinniśmy mieć cenę $1 300 000. No tak. Myślę, że katalizatorem będzie ten ETF. Dokładnie, ponieważ ETF spowoduje niesamowity popyt na bitcoina. Myślę, że to, co w ogóle w tej chwili się dzieje, to jest właśnie akumulacja związana z tym, żeby duże instytucje nakupowały sobie bitcoina. Zakładam, że nawet to się w tej chwili już dzieje w jakiś inny sposób, nie do końca taki jawny, ale zobaczcie, jeżeli popatrzymy sobie na tą cenę bitcoina i ten moment przełamania, to jest ten moment, kiedy zwykle mieliśmy silne wzrosty i szczyty, to ta cena faktycznie w ciągu najbliższego roku może osiągnąć grubo ponad 100 tysięcy dolarów. No nie wiem, czy w grudniu tego roku będziemy mieli 300 tysięcy dolarów. Może nie, aczkolwiek jestem przekonany, że jak będziemy w grudniu rozmawiali, to będziemy zdziwieni. Też jestem tego pewny. Słuchajcie, dużo wiedzy dzisiaj było. Jeżeli jesteście z nami cały czas, to znaczy, że uważacie, że ten materiał był interesujący i mamy do Was prośbę, dajcie łapkę w górę, kliknijcie w subskrybuj, dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego materiału. No i oczywiście bardzo nam zależy na komentarzach o tym, żebyście napisali, co myślicie o tego typu materiale, czy to jest to, czego potrzebujecie, czy mamy więcej takich materiałów tworzyć, może mamy bardziej szczegółowo omawiać jakieś wybrane zagadnienia. Bardzo jesteśmy ciekawi Waszych Siłą rzeczy odpowiedzi. nie mamy przestrzeni, żeby opowiedzieć o wszystkich wskaźnikach bardzo oczywiście. konkretnie, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to bardzo chętnie nagramy jeszcze jeden odcinek, gdzie w dokładniejszy sposób przedstawimy wybrane przez Was. Komentujcie, piszcie, czego potrzebujecie, wybrane przez Was zagadnienia. Tak. Dzwoneczek, subskrypcja, łapka w górę, no i oczywiście udostępnijcie swoim znajomym. Pamiętajcie, zachęcamy do tego, żebyście dzielili się informacją, szczególnie w takiej sytuacji, gdy mamy dosyć napiętą sytuację rynkową i potencjalnie dobre sytuacje do zarobku. Myślę, że nasi znajomi będą zadowoleni, jeżeli podzielimy się właśnie taką informacją. Gorzej będzie, jak się nie podzielimy i potem się może okazać, że ktoś będzie miał do nas pretensje. Także zachęcamy do dzielenia, zachęcamy do subskrypcji. No i teraz najważniejsza część programu. O, to jest to. Fakty autentyczne. Fakty autentyczne. Zapraszamy do teraz najważniejszej, w sumie najbardziej prawdziwej Bardziej prawdziwej, tak, części programu. Dobrze. Powiedz mi, Kamilu, czy Ty dzisiaj zaczniesz? Ja mogę zacząć. Ja mam dzisiaj fakt o leniwcach. O mama. No, rozmawialiśmy ostatnio, powiedziałeś, że leniwiec potrafi dłużej wstrzymać oddech niż delfin. Tak. No to ja mam taki w kontrze do tego, no to też długo. Ile czasu trwa stosunek leniwca? Biorąc pod uwagę to, że to leniwiec, no to Nie, godzinę. więcej. Więcej? O, zdecydowanie. No to 10 godzin. Może trwać do 42 godzin. O. Długodystansowiec. Długodystansowiec. I jeszcze Okej. tak dodatkowo a propos, że największym drapieżnikiem polującym na leniwce są sowy. O, To też ciekawe. bardzo ciekawe. No to mój fakt nie jest może aż tak pikantny jak Twój, ale chcę Wam powiedzieć, że w każdej minucie naszego życia od naszej skóry odpada 30 000 martwych komórek. I tym faktem, myślę, możemy zakończyć dzisiejszy No Comment. Zapraszamy za tydzień. No dobra. Dobra. To co? Zaczynaj, pewnie. Nie mam jak teraz bum zrobić. To jest krzyż śmierci. Nie, to chyba odwróciliśmy. To jeszcze raz. Jeszcze raz. To weź sprawdź.